Elżbieta Batory do dziś fascynuje nas jako krwawa hrabina. Lecz za tą mroczną legendą kryje się opowieść znacznie bardziej złożona i pełna dwuznaczności. Większość z Was będzie ją pamiętać jako bezlitosną, seryjną morderczynię młodych dziewcząt. Ale pojawiają się głosy, że w rzeczywistości była wykształconą, inteligentną kobietą o ogromnej władzy, dbająca o poddanych, a także pomagająca innym, słabszym. Nieoczywistą postacią jej dramatu będzie Palatyn Węgier, osoba oficjalnie nieskazitelna, uchodząca za strażnika królewskiego prawa i porządku. Jednak co tutaj jest istotne? Czy rzeczywiście działał w imię sprawiedliwości, a może miał inne motywacje? W tym filmie postaram się odpowiedzieć Wam na te trudne pytania, przybliżając Wam całą tą niesamowitą historię. Sierpień roku 1560. Na ziemiach węgierskich, w jednej z najpotężniejszych rodzin arystokratycznych, przychodzi na świat dziewczynka. Delikatna, piękna, obdarzona niezwykłą inteligencją i smukłą sylwetką. Jej imię to Elżbieta z Batorych. Nikt nie przypuszcza jeszcze, że ta urocza arystokratka już za kilkadziesiąt lat zostanie okrzyknięta najkrwawszą kobietą w historii Europy, że zamieni zamki w komnaty tortur, a chłopskie dziewczęta w narzędzia do eksperymentów. Natomiast jej imię stanie się synonimem szaleństwa, okrucieństwa i śmierci. Ale zastanówmy się, co doprowadziło do tego, że jedna z najlepiej wykształconych kobiet XVI wieku, o idealnej wręcz powierzchowności i arystokratycznym rodowodzie, zyskała przydomek bestii z piekła rodem. I co mówi o niej sama legenda? Rodzina Batorych była wpływowa, potężna i też skażona. Od pokoleń łączyli się związki kazirodcze, przez co wiele dzieci rodziło się z zaburzeniami psychicznymi i chorobami o podłożu neurologicznym. Przykład? Choćby nasz król Stefan Batory, władca Polski, cierpiał na epilepsję. Jego bracia uchodzili za szaleńców, a ojciec, jak mówią kroniki, które rzadko bywają obiektywne, mylił pory roku i kazał wozić się saniami w środku, uważajcie, lata. Zatem mała Elżbieta również nie uniknęła dziedzictwa swoich przodków. Już jako kilkuletnia dziewczynka miewała ataki padaczki i niekontrolowane wybuchy złości. Jej dzieciństwo przebiegało jednak w luksusie. Uczyła się wielu języków: niemieckiego, łaciny, greki, węgierskiego, a nawet też słowackiego. Ale dorastała w środowisku przesiąkniętym brutalnością. Prawa feudalne dawały szlachcie nieograniczoną wręcz władzę nad chłopstwem. Elżbieta jako nastolatka była świadkiem wielu publicznych egzekucji. W wieku 6 lat widziała, jak człowieka zaszyto żywcem w końskim brzuchu. Miała 15 lat, gdy jej kuzyn, król Stefan, kazał buntownikom odcinać uszy i nosy. Ta przemoc musiała wrosnąć w nią jak drzazga. Z czasem miała przekształcić się w sadystyczną obsesję. W wieku 10 lat została obiecana Franciszkowi Nadasdiemu, szlachcicowi z równie wpływowego rodu. 3 lata później odbyły się zaręczyny, a w roku 1575 huczny ślub na zamku Wranow. W prezencie ślubnym Elżbieta otrzymała inny zamek, miejsce, które z czasem stanie się świadkiem jej najgorszych zbrodni. Sam Franciszek był bardzo brutalnym wojownikiem. Na polach bitew, gdzie walczył z Turkami, zyskał przydomek Czarny Bej lub Czarny Rycerz. Zamiast rycerskich honorów preferował oczywiście okrucieństwo. Nabijał jeńców na pale, a w domu znęcał się nad własną służbą. To on nauczył Elżbietę pierwszych tzw. sztuczek. To on rozbudził w niej fascynację przemocą. Pod nieobecność męża Elżbieta prowadziła podwójne życie. Oficjalnie zarządzała majątkiem, odwiedzała rodzinę, była wzorem wręcz arystokratki,
ale nieoficjalnie wdawała się w liczne romanse, eksperymentowała z tak zwaną magią, organizowała spotkania z wiedźmami, alchemikami, miała również nauczyć się rzucać uroki, przyrządzać eliksiry, a nawet przywoływać złe moce prosto z piekieł. Jednak prawdziwa istna gehenna rozpoczęła się dopiero około roku 1585 na jednym z zamków. Elżbieta zaczęła torturować dziewczęta, najpierw delikatnie, jakby testowała pewne granice. Oblewała je zimną wodą, zostawiała na mrozie, wbijała igły pod paznokcie, obcinała palce, ale wkrótce granice przemocy zaczęły się zacierać. Rozżarzone obcęgi, przypalanie skóry żelazem, rozcinanie ust. Służące były bite pokrzywami, rozbierane do naga i głodzone. Elżbieta twierdziła, że krzyki dziewcząt łagodzą jej migreny. Z czasem zaczęła czerpać przyjemność z okaleczania. Mówiła, że ich cierpienie uspokaja jej nerwy. W końcu wieśniacy zaczęli między sobą szeptać. Zobaczyli ją w towarzystwie bladego mężczyzny o ostrych zębach, ubranego na czarno. Zatem stąd zrodziła się zapewne legenda o wampirze. I również wtedy zyskała swój przydomek bestii Sceite. Krążyły pogłoski, że kąpie się we krwi dziewic, by zachować wieczną młodość, że pije krew, że zmienia komnaty zamkowe w salę tortur. Ale czy była ofiarą dziedzictwa swojej własnej rodziny, psychicznie chorą kobietą z rodu obciążonego mentalnymi chorobami? A może była po prostu zimnokrwistą sadystką, która w świecie pełnym przemocy po prostu przekroczyła granice, których inni bali się przekraczać? Elżbieta Báthory, arystokratka, inteligentna, wykształcona kobieta, miała wszystko: urodę, władzę, pieniądze, koneksje, ale od dzieciństwa żyła w świecie przemocy i zamiast się jej wyrzec, pokochała ją. Jej historia to nie tylko opowieść o krwawej hrabinie, to również przestroga, bo najgorsze potwory często nie rodzą się w jaskiniach i ciemnych lasach, jak to macie okazję zapewne oglądać na filmach, ale w prawdziwym życiu, w pałacach, pod pozorem kultury, w cieniu koron i herbowych znaków. Mijały lata. Elżbieta Báthory nie była już młodą dziewczyną. Świat dookoła niej zmieniał się, ale jedno pozostawało niezmienne. Głód. Głód władzy, kontroli i jeszcze więcej krwi. W roku 1601 na zamku pojawiła się kobieta, która miała rozpalić w Elżbiecie coś znacznie gorszego aniżeli do tej pory. Anna Durwulia, podobno czarownica, uznawana przez miejscowych za dziką bestię w kobiecym ciele. I od dnia, w którym przekroczyła bramy posiadłości, coś w hrabinie zmieniło się już na zawsze. Jak wspominali później poddani, pani stała się bardziej okrutna. To Durwulia miała nauczyć Elżbietę nie tylko jak zabijać, ale też jak ukrywać wszystkie zbrodnie. Gdy umierały pierwsze służące, ich śmierć przypisywano epidemii cholery. Urządzono im pozorne pogrzeby z udziałem duchownych, psalmami oraz modlitwami. Ale duchowni z czasem zaczęli coś podejrzewać. Zgonów było zdecydowanie za dużo, a przyczyny zawsze niejasne. I rok później jeden z tamtejszych kapłanów publicznie zażądał ekshumacji ciał. Ale oczywiście jego apel nie przyniósł spodziewanego skutku, ale wywołał jedno. Atmosfera na zamku zrobiła się nerwowa. 2 lata później zmarł mąż Elżbiety. Oficjalna wersja mówiła o ranach odniesionych w trakcie wojen. Ludzie jednak szeptali, że za jego śmiercią mogła stać sama hrabina lub jej nowa powierniczka. Po śmierci męża Elżbieta przeniosła się z dziećmi gdzie indziej i tam, bez niczyjej kontroli, dała upust swoim najgorszym instynktom. Jej furia narastała zwłaszcza przed podróżami i wystąpieniami publicznymi. Miała tak zwaną potrzebę upustu przemocy,
a najłatwiej było to robić na ciałach swoich służących. Jej ofiary nie były już tylko bite czy przypalane. Elżbieta rzucała się na nie zębami, odgryzała kawałki skóry z policzków i szyi, używała brzytew, pochodni, szczypiec. Kiedy nie spodobała jej się suknia, zaszywała usta szwaczką. Wokół niej zebrała się świta prawdziwych i najgorszych chyba oprawców. Karzeł Jan, zwany Ficko, lojalny i bardzo brutalny. 5 kobiet, każda bardziej przerażająca od drugiej. Po śmierci męża uświadomiła sobie, że czas działa przeciw niej. Miała już ponad 40 lat. Jej piękno, ten największy atut, zaczynało gasnąć. Szukała sposobu, by je zatrzymać. Pewnego dnia po brutalnym pobiciu służącej Elżbieta zauważyła, że jej skóra, brudzona krwią, stała się jędrniejsza. I wtedy przyszedł jej do głowy kolejny, szalony pomysł. Kąpiel we krwi. Pomysł tak brutalny, jak i niewyobrażalny. Wezwała swoich służących, a oni rozebrali dziewczynę, przecięli jej żyły. Krew spływała do wielkiej kadzi. Hrabina zanurzyła się w niej z uśmiechem. Kolejna granica została przekroczona. Zabójstwa stały się już codziennością, czymś normalnym. Piwnica zamku stała się istną rzeźnią ludzkiego mięsa. Gdy miała przybyć ofiara, zapadała zawsze absolutna, wymowna cisza. Odwiedzających odprawiano, rzekomo z powodu złego samopoczucia pani domu. Ofiarę wysyłano natomiast po wino. Tam czekał karzeł z nożem, a potem kąpiel, rytuał, a na końcu ukrycie zwłok w lochach. Kiedy w końcu zabrakło miejsca, ciała zakopywano na dziedzińcu lub wrzucano do fosy. Zdarzało się, że wywożono je specjalnym powozem, a szczątki wyrzucano przez okna po drodze. Inne natomiast zakopywano płytko, gdzie odnajdowały je zwykłe psy. Hrabina nie tylko kąpała się w samej krwi. Jej służki zbierały zaschnięte grudki krwi i okładały nimi jej ciało, jak balsamem. W pewnym momencie zaczęto stosować klatki śmierci, zawieszane pod sufitem, wyściełane kolcami. Dziewczyny były w nich duszone, szarpane, rozrywane na kawałki. Czasem do wytaczania krwi używano żelaznej dziewicy, ozdobionej lalki z ukrytymi ostrzami, która zakłuwała ofiarę w uścisku. I kiedy sytuacja czasami zaczynała się wymykać spod kontroli, ludzie zaczęli podejrzewać, Elżbieta znikała, to na Morawach, to w Czechach, to w Austrii, a mówią nawet, iż w naszej Polsce. Ale gdziekolwiek się pojawiała, tam znikały młode dziewczęta. Z czasem wieśniaczki przestały wystarczać. Hrabina otworzyła coś na wzór szkoły. Akademię etykiety dla młodych panien z ubogich rodów szlacheckich. I oczywiście dziewczęta przyjeżdżały, ale już nigdy nie wracały. Koniec końców rodziny zaczęły zadawać pytania. Elżbieta kłamała coraz bardziej niedorzecznie, raz o epidemii, raz o dziku na polowaniu, ale jej opowieści traciły coraz bardziej na wiarygodności. Durwulia nie żyła, zmarła około roku 1609. Elżbieta zaczynała popadać w obłęd. Przestała w końcu ukrywać zwłoki. Porzucała ciała byle gdzie popadnie. Psy wyciągały je z fosy, dzieci znajdowały je w lasach. Kontrola to było coś, o czym już dawno zapomniała. W końcu na królewski dwór w Wiedniu trafiło 12 oficjalnych skarg, złożone przez rodziny ofiar, przez duchownych, przez świadków. Król Węgier Maciej II nie mógł już dłużej tego tolerować i zachowywać milczenia. W końcu rozpoczęło się śledztwo. Służki Elżbiety pękały jedna za drugą. Zeznania były jednoznaczne. Opisy tortur przerażające. Liczba ofiar przekraczała setki. Mówiono nawet o 600 zamordowanych dziewczętach, a dowody nie było.
Arystokratka nie mogła zostać oficjalnie osądzona bez narażania na szwank całego systemu feudalnego. Rok później, na rozkaz króla Węgier, rozpoczęło się śledztwo, które miało na zawsze odmienić los jednej z najbardziej przerażających kobiet w historii. Wysłano najwyższego sędziego królestwa, Jerzego Tchórzo. Z ramienia sądu towarzyszyli mu także inni śledczy, a misja była bardzo jasna: sprawdzić, czy pogłoski o okrutnych zbrodniach Elżbiety Batory były prawdziwe. Przesłuchano 52 osoby. Każda kolejna relacja pogłębiała grozę. Mówiono o torturach, o morderstwach, o przypadkach kanibalizmu, ale nikt nie widział wszystkiego na własne oczy. Tylko ślady, tylko zwłoki, tylko poszlaki. 2 pastorów dostarczyło Tchórzowi raport, który przypieczętował w końcu los hrabiny. Odkryli ciała w tunelach łączących zamek z kościołem. Zatem teraz nie było już wątpliwości. Tchórzo początkowo chciał odesłać hrabinę do klasztoru, ale polityka nie zna litości. Elżbieta Batory należała do protureckiej frakcji rodu, tej, którą właśnie dowodził buntownik Gabriel Batory. Gdyby doszło do procesu, majątek hrabiny przeszedłby na własność korony, a tego Tchórzo nie chciał. Zawarł więc z rodziną układ. Elżbieta zostanie złapana na gorącym uczynku, publicznie, bez możliwości obrony. 29 grudnia roku 1610 orszak sędziego wkroczył na teren majątku. Dwór był niestrzeżony. Na dziedziniec wynoszono właśnie zwłoki kolejnych młodych dziewcząt. Jedna z nich jeszcze żyła. Kto cię zranił? Zapytał wtedy Tchórzo, a ona zdążyła odpowiedzieć. Katarzyna rwała mnie kleszczami, a pani biła mnie ręką. Oczywiście hrabina zaprzeczyła wszystkiemu. Twierdziła, że nic nie widziała, że jej służba wymknęła się spod kontroli. Mówiąc, pozwalałam na to, bo sama się ich bałam. Po przeszukaniu terenu znaleziono około 50 kolejnych zwłok. Kolejne okaleczone dziewczęta. Elżbieta została przewieziona w końcu do zamku, a jej 3 najbliżsi wspólnicy, Karzeł oraz 2 inne kobiety, trafiły na przesłuchania i tortury. Sam Karzeł Ficko zeznał, że hrabina zaczęła znęcać się nad służbą jeszcze za życia męża, a gdy poznała Durwulię, stała się bezlitosną morderczynią. Przyznał, że widział 37 morderstw, z kolei kolejne 3 kobiety twierdziły, że ich pani zabiła od 36 do 50 dziewcząt. Ale najstraszniejsze odkrycie miało dopiero nadejść. W jednym z rejestrów należących do Elżbiety znaleziono ciekawą notatkę, krótką, ale przerażającą. Wynikało z niej, że liczba ofiar mogła wynosić nawet 650. 7 stycznia roku 1611 zebrał się 14-osobowy sąd. Proces był szybki. Elżbieta Batory została uznana winną przestępstw kryminalnych. Jej wspólnicy zaś oskarżeni także o wampiryzm, czarnoksięstwo i pogańskie rytuały. Karzeł Ficko został ścięty toporem, a następnie publicznie spalony. Kolejne 2 kobiety, które dopomagały jej w tym czarnym procederze, przed śmiercią oczywiście były torturowane, a następnie także żywcem spalone. Kolejna jej pomagierka, stara trucicielka, została spalona na stosie w ogóle bez procesu 2 tygodnie później i tylko jedną, Katarzynę Benicką, skazano na dożywocie z braku podobno wystarczających dowodów. A jaki był koniec samej hrabiny? Elżbieta Batory, kobieta, która według legend kąpała się we krwi dziewic, nie stanęła w ogóle przed sądem. Jej arystokratyczne pochodzenie ocaliło ją od stosu. Zamknięto ją w jednym z pokoi zamkowych. Okno zamurowano. Pozostawiono jedynie mały otwór, przez który podawano jej jedzenie. I tak spędziła tam 3 lata. Pisała listy, protestowała przeciwko wyrokowi.
Nigdy jednak nie przyznała się do winy, nigdy nie wyraziła żadnej skruchy. Umarła 21 sierpnia roku 1614. Okoliczności jej śmierci do dziś są oczywiście niewyjaśnione. Jedni twierdzą, że się otruła, inni, że umarła z głodu. A legenda mówi, że na jej przedramionach znaleziono ślady zębów, a wokół jej ciała kałuże krwi. Czyżby piła własną krew, by przetrwać z braku kolejnych ofiar? Pochowano ją podobno w krypcie kościoła w Kachticach, ale jej ciała oczywiście również nigdy nie odnaleziono. I to właśnie ta ostateczna niepewność dała początek tej całej niesamowitej legendzie. Tyle mówią nam legendy, a teraz przyjrzyjmy się nieco faktom. Sam jej ślub w wieku 15 lat był bardzo ważnym tutaj wydarzeniem, które połączyło dwa potężne rody i zacieśniało wpływy tych rodzin na terenie Królestwa Węgier oraz Siedmiogrodu. I po ślubie, po zamieszkaniu w jednym z zamków, w prezencie ślubnym otrzymała inny zamek i kilkanaście okolicznych wsi. To właśnie tam nasza hrabina wykazała się jako doskonała wręcz administratorka, rozstrzygała lokalne spory, nadzorowała pracę służby, opiekowała się młodymi dziewczętami z okolicznej szlachty. I jak już mówiłem wcześniej, po śmierci jej męża przeniosła się na stałe do swojego rodzinnego majątku, a sam zamek, w którym dotąd przebywała, stał się renesansową twierdzą. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, iż zarządzała wtedy ogromnym naprawdę majątkiem, posiadała duże wpływy. Kolejny zamek o nazwie Devin, strategiczny punkt graniczny z Austrią. I tutaj bardzo ważna uwaga, właśnie ta twierdza, choć przejęta przez nią najzupełniej legalnie po śmierci brata, wywołała zdecydowany niepokój i sprzeciw Habsburgów. Oczywiście zmuszona została wtedy do jego sprzedaży, ale pieniędzy nigdy za niego nie otrzymała. Ciekawe, prawda? Palatyn Jerzy Turzo. Kim on tak naprawdę był? Przybył do zamku, jak już wiecie, w roku 1610 z nakazem aresztowania na podstawie zeznań świadków i opowieści prawdziwych czy też nie, które do dziś trudno jednoznacznie zweryfikować. Koniec końców Elżbieta została zatrzymana. Postawiono jej zarzuty tortur, biczowania i mordowania młodych, niewinnych dziewcząt. Wiecie już też, że podczas śledztwa zeznania złożyły 3 osoby z jej najbliższego otoczenia, przyznając się do wszystkiego, czy było to prawdą, czy też nie. Jak wiecie, tragiczny koniec spotkał jej najbliższe otoczenie, które podobno uczestniczyło w jej krwawym procederze. Ale też Elżbieta do końca pisała listy do króla Macieja II, prosząc o ponowny proces, o ponowne przesłuchanie świadków, o zwykłą sprawiedliwość. I rzeczywiście w roku 1611 przesłuchano ponownie ponad 300 świadków, ale ciekawe, że żadnego oficjalnego procesu nigdy nie przeprowadzono i nie wznowiono. Pytanie, dlaczego? Bo może Elżbieta była zbyt wpływową osobą, zbyt niebezpieczną. Gdyby uznano ją za winną w otwartym procesie, ród Batorych straciłby cały majątek, a tego przecież nie chciał w ogóle nikt, ani sąd, ani korona węgierska. Oczywiście według legendy, jak już mówiłem wam ponownie wcześniej, odnaleziono ją we krwi, ale tak naprawdę było zupełnie inaczej. Oczywiście była martwa na podłodze, lecz w dłoni trzymała list do króla, którego już nigdy nie zdążyła wysłać. Pochowano ją w kościele w Cachnicach, ale miejscowa ludność wymusiła przeniesienie jej zwłok z racji oczywistego legendarnego wampiryzmu. Ostatecznie miała spocząć w rodzinnej krypcie, ale kiedy w roku 1995 w końcu ją otwarto, ciała Elżbiety Batory tam nie odnaleziono. Oczywiście rodzi to nasze kolejne spekulacje z racji znanych legend o wampiryzmie, ale jaka w istocie rzeczy jest
prawda? Czy jej szczątki spoczywają w nieoznaczonym grobie gdzieś w Budapeszcie? Czy Elżbieta Batory mogła być naprawdę potworem, wampirem? Czy legenda o kąpielach we krwi młodych dziewic to tylko wynik mrocznej wyobraźni jej przeciwników politycznych? Bo może stała się pionkiem w grze, zbyt bogata, zbyt niezależna, zbyt niebezpieczna, jak na kobietę swoich czasów. I czy historia o cyganie zaszytym w rozciętym brzuchu konia mogła być prawdą? Z pewnością nie, z racji tego, że taki koń wart był więcej niż życie jakiegoś podrzędnego chłopa. Zatem tę opowieść możemy wrzucić między bajki. Pamiętajmy, że była to osoba skuteczna, twarda, zdecydowana. W jej rękach były pokaźne ziemie, duże dochody i podejmowała decyzje, ważne decyzje o skutkach politycznych. Kobieta o takiej władzy była wyjątkiem, a co za tym idzie, zdecydowanie również zagrożeniem dla innych. Plotkowano, że urodziła nieślubne dziecko ze zwykłym chłopem, że uczestniczyła w orgiach u swojej ciotki, że rzucała uroki. W końcu też musiała w komitywie żyć z samym diabłem. Oczywiście żaden z tych zarzutów nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Gdyby rzeczywiście zaszła w ciążę, odesłano by ją do klasztoru, a żadne z setek listów pisanych przez uczestników wiedeńskich balów nie wspomina o jakichkolwiek jej skandalach. Więc o co tu w ogóle chodzi? Najważniejsza rzecz, największe kłamstwo, które obrosło postać Elżbiety Batory, to opowieść o kąpielach we krwi dziewic. Według legendy hrabina wierzyła, że krew młodych kobiet przywraca młodość jej skórze. Miała torturować, zabijać, rozkazywać, przypalać, zamrażać, głodzić, wszystko co najgorsze. Ale ta historia pojawiła się dopiero 100 lat po jej śmierci. Czy wiedzieliście w ogóle o tym? W XVII-wiecznych aktach nie ma ani słowa o krwawych kąpielach. Nie wspomina się o żelaznej dziewicy, kontaktach z jakimś diabłem czy czarnej magii. Pierwszy, który to opisał, był kronikarz węgierski i zrobił to ponad wiek później. I jeszcze jedno. Aby napełnić wannę krwią, potrzeba co najmniej 30 ludzkich ciał. Wiedzieliście o tym? Czy w ogóle byłaby ta kobieta w stanie ukryć taki proceder pomimo szlacheckiego pochodzenia i wielkiej władzy? I co tak naprawdę działo się w jej rodzinnym majątku? Elżbieta interesowała się medycyną, ziołolecznictwem i alchemią. Na jej dworze młode szlachcianki uczyły się podstaw anatomii, opatrywania ran, leczenia gorączek. Pomagała jej chorwacka uzdrowicielka Anna Durwulia. Ta okryta oczywiście tą obok Elżbiety najgorszą sławą, niejako jej najgorsza influencerka. Kobieta o dużej wiedzy medycznej, przypalanie ran, upuszczanie krwi, usuwanie ropni, to wszystko przecież wówczas było częścią leczenia. Zatem jakie tortury? Ale dla wielu mieszkańców wsi, ludzi niewykształconych, z nizin społecznych, niepiśmiennych i przesądnych, widok krwi, jęków i zabiegów mógł być dowodem, zdecydowanym dowodem zbrodni. I gdy w jednym roku, w roku 1610, w jej posiadłości w ciągu tygodnia zmarło 8 młodych kobiet, najprawdopodobniej w wyniku faktycznej epidemii, plotki stały się nie do zatrzymania. I zastanówmy się może teraz, szlachetny palatyn przybywający wybawić cierpiących poddanych Elżbiety spod tortur, zbrodni i całego tego kryminału, ocierającego się o wampiryzm i konszachty z diabłem. Czy to była prawda? Czy ta postać nie jest aby przerysowana, gdy w rzeczywistości to wcale nie Elżbieta była potworem, ale potworem okazała się sama polityka tamtych czasów? Turzo, palatyn Królestwa Węgierskiego, wiedział doskonale, jak wykorzystać tą sytuację. Czasy były niespokojne, a Batory była kobietą, jak już mówiłem wcześniej, wpływową, zamożną i niechcianą. Nie cieszyła się sympatią pośród lokalnej ludności. Plotki, podejrzenia i
Żniwo śmierci dały mu doskonały pretekst, by załatwić tą sprawę po swojej własnej myśli. Podobno w dniu jej aresztowania rzekomo przyłapał ją na gorącym uczynku przy próbie morderstwa, ale dokumenty ponownie mówią coś innego. W zamku leczono wtedy kobietę pogryzioną przez dzikie zwierzę. Przeżyła, nie złożyła żadnych zeznań. I na koniec najważniejsza sprawa. Po aresztowaniu nie postawiono jej przed sądem, nie pozwolono się jej bronić, nie dano możliwości złożenia zeznań. Śledztwo oparto na zeznaniach służących, torturowanych, przestraszonych, być może przekupionych. I być może te tortury stosował tak naprawdę kto inny, a nie sama Elżbieta. Proces był farsą. Pokazowym spektaklem mającym na celu jedno – odebranie Batorym wpływów i majątku. Turzo doskonale wiedział, że wyrok śmierci dla arystokratki z takiego rodu tak poważanego byłby niesamowitym skandalem. Dlatego skazał ją, a jakżeby inaczej, nieoficjalnie, na areszt domowy. Zamknięta w swoim zamku mogła przyjmować gości, pisać listy, ale nigdy już nie odzyskała wolności. Zatem czy Elżbieta Batory była naprawdę zbrodniarką? Czy jej czyny były kryminałem? Czy może jedną z pierwszych ofiar politycznej nagonki, w której kobiecość, niezależność i wiedza medyczna stały się bronią przeciwko niej samej? Musimy też przyznać się do jednego. Historia nie daje nam na to jednoznacznych odpowiedzi, ale coś tutaj jest pewne. Im dłużej patrzymy w ciemność legendy, tym wyraźniej widzimy, że nie zawsze potwór ma krwiożercze kły. Czasem nosi koronę i podpisuje wyroki za zamkniętymi drzwiami. Elżbieta Batory, hrabina, przez wieki owiana złą sławą, przedstawiana jako kobieta znęcająca się nad młodymi służącymi, potwór ukryty za murami zamku. Ale dziś spójrzmy na nią inaczej. Przez pryzmat najnowszych badań, politycznych machinacji i bezwzględnych interesów koronowanych głów ówczesnego świata. Na początku XVII wieku Węgry były niczym rozszarpany kraj przez harpie. Zachodnią częścią władała dynastia Habsburgów. Środkowa pozostawała pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Na wschodzie istniało księstwo Siedmiogrodu, ostatni bastion prawdziwej wtedy ich niezależności. Ród Batorych nie był obojętny wobec tego całego chaosu. To z niego pochodził król Polski Stefan Batory. Jego potomkowie i krewni, w tym sama Elżbieta, nieśli na sobie ciężar dziedzictwa, a imię Batory wciąż budziło lęk, również, a może nawet najbardziej zdecydowanie pośród Habsburgów. Rok 1602 to ważna data, ponieważ po upadku Zygmunta Batorego Habsburgowie wchłonęli Siedmiogród. Jednak ich panowanie nie trwało tam długo, bo 2 lata później wybuchło antyhabsburskie powstanie. Wydarzenie to nie tylko odebrało im wpływy w tamtym rejonie, ale również wymusiło na Wiedniu drastyczne ograniczenie władzy absolutnej. A teraz spójrzmy uważnie. 2 lata później pokój z Turcją, kolejne 2 lata później nowy książę Siedmiogrodu Gabriel Batory, ambitny, odważny, z planem zjednoczenia królestwa i odbudowy całych Węgier. By zrealizować ten plan, potrzebował strategicznych punktów, takich jak zamki należące do jego krewnej. Pamiętamy, Elżbieta po śmierci męża dziedziczy kolosalny majątek. Ziemie, zamki, dochody, kontakty, wszystko. Jej zamki tak w istocie rzeczy rozciągały się pośród potencjalnych tras wojskowych. Mogły wtedy umożliwić Gabrielowi swobodne przemieszczanie się przez wschodnie Węgry aż po granicę samej Polski. To czyniło ją bardzo niewygodną i również niebezpieczną. Osobę, którą zdecydowanie należałoby usunąć lub przynajmniej odsunąć od podejmowania ważnych decyzji w państwie. A jeśli dodamy do tego fakt, że król Maciej II był jej dłużnikiem, to sytuacja staje się jeszcze bardziej oczywista. Tak, dobrze teraz słyszycie. Król był jej winien ogromne pieniądze.
a wówczas obowiązywało jedno proste prawo. Jeśli szlachcic zostanie skazany za zbrodnię, jego majątek przejmuje korona. Zatem, czy to możliwe, że planowano nie tylko obalić potężną kobietę, ale też odzyskać kupę kasy i przejąć strategiczne dobra wtedy na Węgrzech? Dla Habsburgów było to jak gra w szachy, w której Batory była królową do zbicia. Po raz kolejny wracamy do wielkiego, szlachetnego Palatyna. Ale w istocie rzeczy, czy nie był to człowiek po prostu dwulicowy? Z drugiej strony też pragmatyczny, z wpływami zarówno w Wiedniu, jak i w samych Węgrzech. Znamienita data, 7 czerwca rok 1610, tajne spotkanie. Wzięli w nim udział zięciowie Elżbiety, niejaki Mikołaj z Ryni i Jerzy Homonaj. Oczywiście z kim się spotkali? Z samym Turzo, gdzie ustalano szczegóły, jak uderzyć, kiedy i co najważniejsze, kto co uzyska po załatwieniu sprawy. Jak wiemy, Elżbieta miała zostać oskarżona o tortury, mordy i czary. Miała zniknąć z politycznej sceny, a jej majątek miał zostać podzielony przez prawych sędziów. Dowody? Tylko opowieści służących, sprzeczne, niespójne, często zasłyszane, niewidziane. Zeznania zbierane pod presją tortur, bo kto tu tak naprawdę stosował tortury? A mimo to nie przeprowadzono przecież w końcu żadnego legalnego procesu. Ale król Maciej II naciskał. Miał swoje powody, by rozpocząć ten jakże ważny proces. Ale wtedy Turzo zwlekał. Wiedział, że nie ma mocnych przecież dowodów na Elżbietę i że publiczna rozprawa może ujawnić brudne kulisy całej tej intrygi. W tym czasie Elżbieta, coraz bardziej izolowana, spisała testament. Majątek przekazała dzieciom, tym samym pozbawiła się środków do życia i odebrała w ten sposób Turzo oraz królowi ostatni motyw do działania. W końcu 4 lata później została znaleziona martwa w swoim zamku, zamurowana. Do końca utrzymywała jedną tezę o swojej niewinności. Nigdy nie miała okazji, by się legalnie bronić. Nie dano jej głosu, tylko zamknięcie. Bo może w końcu uciszono ją właśnie celowo. Do dzisiaj toczy się duży spór a propos tej postaci. Dzisiaj historycy spierają się o to, co naprawdę wtedy się mogło wydarzyć. Iż Turzo z zimną kalkulacją zniszczył po prostu niezależną kobietę, wykonując to na zlecenie Habsburgów i sam przy tym wzbogacając się. Druga teoria natomiast sugeruje coś innego. Mówi, że Turzo działał z lojalności wobec zmarłego przyjaciela, że Elżbieta naprawdę popadła w obłęd, być może cierpiała na chorobę psychiczną, a Palatyn, widząc jej stan w porozumieniu z rodziną, uznał, że lepiej będzie zamknąć ją z dala od świata, niż wystawić po prostu na zwykłe pośmiewisko i hańbę publicznego procesu. Podsumowując, obie wersje mają swoje silne strony, ale też w obu przypadkach prawda Elżbiety została zepchnięta w pewnego rodzaju cień. I przez 4 kolejne wieki powtarzano nam niezmienną historię o kobiecie kąpiącej się we krwi dziewic, o czarownicy, która znęcała się nad służbą. Ale w świetle faktów, być może Elżbieta Batory nie była żadnym potworem, może była tylko rozegranym pionkiem, albo raczej królową, którą zdjęto z szachownicy, bo zagrażała innym, ważniejszym graczom. Więzienie bez wyroku, oskarżenia bez dowodów i śmierć bez sprawiedliwości. To nie legenda, to historia. I czy jedyna taka historia, z którą spotykamy się w dzisiejszych czasach?